We wrześniu 2024 roku licea ogólnokształcące z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Bielsku-Podlaskim i Hajnówce zorganizowały zjazdy swoich absolwentów. Połączyły to z obchodami jubileuszy 80-lecia w Bielsku i 75-lecia w Hajnówce. Chociaż są to najstarsze działające bez przerw szkoły z nauczaniem języka białoruskiego w Polsce, historia białoruskiej oświaty na Podlasiu jest dłuższa. Mówimy tutaj o I wojnie światowej. Władze niemieckie okupacyjne zezwoliły używać języka literackiego białoruskiego w publicznym życiu, a również pozwoliły właśnie na tą pierwszą niejako inicjatywę utworzenia szkół. Na terenie współczesnej Białostoczyzny, czyli w województwie podlaskim obecnym, stwierdzono 10 miejscowości, w których utworzono białoruskie szkoły. Niestety wszystkie te placówki zostały zlikwidowane w II Rzeczypospolitej, a ich nauczyciele zostali bez pracy albo wręcz trafili do więzienia, jak Wiera Masłowska, założycielka szkoły w Grabowcu koło Dubic Cerkiewnych. Odrodzone państwo polskie prowadziło niestety, ale politykę antymniejszościową. Praktycznie zakazano jakiejkolwiek publicznej działalności, czy to dla organizacji białoruskich, czy również właśnie zakazano działalności szkół białoruskich. Teże szkoły przetrwały jeszcze do 1919 roku i już nie były w stanie prowadzić swojej działalności. Jedynie uchowała się szkoła w Grodnie, ale to mamy już za obecną granicą polsko-białoruską. Szkoły białoruskie na Białostoczyźnie ponownie otworzyli Sowieci w 1939 roku. Często były to placówki białoruskie tylko z nazwy, a faktycznym językiem wykładowym był rosyjski. Duża ich część, zmieniając wektor ideologiczny, przetrwała okupację niemiecką. Co prawda były to szkoły bardzo nisko zorganizowane, o 2, 3, 4 klasach, maksymalnie 7 klas, kilka takich szkółek jedynie było. Więc nauczyciele, którzy pozostali w tychże miejscowościach, oni niejako zaczęli kontynuować już pod nową władzą. Ale bardzo krótki to był okres, kiedy władze PKWN umożliwiły funkcjonowanie spokojne, można powiedzieć, tychże szkół. We wrześniu 1944 roku rząd polski i rząd białoruski podpisały umowę o wymianie ludności. Tak? Białorusini z Białostoczyzny, z Polski mieli przejechać do swojej ojczyzny Republiki Radzieckiej, a Polacy z tejże republiki mieli przesiedlić się do Polski. Teże uzasadnienie, iż Białorusini wyjadą do Republiki Białoruś i nie będą potrzebne takie instytucje jak szkoły, było propagandowe, fałszywe można by nawet nazwać. Niestety jednak decyzja o likwidacji szkół białoruskich już zapadła w 1944 roku, i później te kilka lat to była kontynuacja już likwidacji szkół białoruskich. Ostatnie szkoły białoruskie oficjalnie zostały zlikwidowane w 1947 roku. Zmieniła się polityka władz centralnych. Zapadły decyzje, które niejako odwracały te decyzje z lat tuż powojennych. W 1949 roku, w sierpniu, rozpoczęto wręcz akcję odtwarzania, można by powiedzieć jednak, szkół białoruskich na Białostoczyźnie. We wrześniu 1949 roku utworzono 24 szkoły podstawowe, ale również 2 jedenastolatki, czyli szkołę podstawową i szkołę licealną w jednym ciągu w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. Na przełomie 40. i 50. lat XX wieku sytuacja wymusiła tworzenie 2 typów szkół. Z białoruskim językiem nauczania, czyli wykładowym, oraz szkół polskich, w których nauczano język białoruski jako przedmiot. Niestety tutaj przyczyną był brak fachowych sił nauczycielskich do nauczania różnych innych przedmiotów, poza oczywiście językiem białoruskim, chociaż i do tego przedmiotu, niestety, ale kwalifikowanych kadr wówczas nie było. Na początku lat 50. w Bielsku Podlaskim utworzono liceum pedagogiczne, w którym jeden ciąg kształcił nauczycieli do szkół białoruskich.
Największy rozkwit szkolnictwa białoruskiego w Polsce przypada na lata 50. i 60. ubiegłego wieku. Wtedy języka ojczystego uczy się ponad 12 tysięcy dzieci i młodzieży w dwóch typach szkół: z nauczaniem w języku białoruskim i z językiem białoruskim jako dodatkowym przedmiotem. Sytuacja zmienia się w latach 70. Zlikwidowano szkoły białoruskie, czyli z wykładowym językiem białoruskim, i pozostały już tylko szkoły polskie z przedmiotem język białoruski, który był nauczany tylko 3 godziny lekcyjne w tygodniu. Również decyzje władz centralnych, które zobligowały rodziców co roku składać deklaracje odnośnie nauczania tegoż języka białoruskiego w szkołach polskich, spowodowało, że rodzice przestali po prostu co roku teże deklaracje składać. No i na przykład czy w powiecie siemiatyckim, czy w powiecie sokulskim bardzo szybko po prostu upadło nauczanie języka białoruskiego. W drugiej połowie lat 70. języka białoruskiego jako ojczystego w szkołach podstawowych uczyło się niecałe 4500 dzieci. Po upadku komunizmu pojawiają się nowe możliwości. Wykorzystują je młodzi, którzy kilka lat wcześniej zakładali Białoruskie Zrzeszenie Studentów BAS. W Białymstoku swoim dzieciom tworzą białoruskie oddziały w samorządowym przedszkolu nr 14, a potem wprowadzają nauczanie języka białoruskiego do szkoły podstawowej nr 4. Гэта быў такі час, калі і ў нас, і ў нашых сяброў з'явіліся дзеці. Яны падрасталі да такога дашкольнага ўзросту. Пачалі мы гаварыць, як ім перадаць хаця крыху традыцый бацькоў, дзядоў, у які спосаб. У Białymstoku фактычна не было ніводнай на той час установы, якая бы прапанавала такое навучанне. Заўсёды патрэбныя нейкія лідары, людзі, якія возьмуць на сябе галоўны цяжар адказнасці, нейкіх рашэнняў і так далей, і так далей. Ну так здарылася, што фактычна у час, калі арганізоўвалі мы садок, ну гэты як бы цяжар, хаця мы не лічылі гэта цяжарам абсалютна, узялі на сябе мы і сям'я Калінаў. І ўсё, і атрымалася. Галоўнае было бачыць у тым сэнс і верыць у гэта. І я асабіста бачыла ў гэтым сэнс і верыла ў гэта ў 100%, што гэта патрэбнае. Я не рабіла гэтага з такой пазіцыі ўрадніка, які сваіх дзяцей не вучыць і не пераказвае гэтай культуры, а іншым кажа, трэба гэта рабіць, рабіце, так? Толькі я ў гэтым была проста. Я проста ў гэтым была, і я толькі, можна сказаць, не ведаю, сваім прыкладам, показывала, что так прапаную, давайте паспрабуем нашим дзецям. Можа гэта яшчэ адно пакаленне нам удасца ўтрымаць, калі не ў мове да канца на штодзень, то прынамсі ў пашане і у культуры гэтай. І проста людзі ў гэта паверылі. Od początku, od 1997 roku do 2024 języka białoruskiego w szkole podstawowej nr 4 w Białymstoku uczyła Alina Wawrzeniuk. Chodźmy baćkowszczynu sławić, kali zrozumieć. To faktyczna była inicjatywa baćków dla ich dzieci. To baćki tak samo znajszli mnie i proponowali mnie pracę z ich dziećmi u tej szkole. Dyrektor zgodził się na to, no i ja zaczęła pracować. To był 1 września 1997 rok. Dzieci kończyli te białoruskie oddziały sadka, no i szli w szkołę. I okazało się, że u nas na Białostocczynie to nauczanie białoruskiej mowy zaczyna się w 2 klasie. No i to było tak samo zupełnie nowe, to dzieci już w 1 klasie zaczęli wyuczać. Tam ten metod tak samo, to ogólnia. Nie było nijakich podręczników absolutnie, a wiecie, uczyć daczku naszego klasika białoruskiej literatury, dziecięcej literatury, Wiktora Szweda, to taka zadacza, jaka
a malsz to zabierała сон z wieczeri. Tak że to, no trzeba mnie było faktycznie napracować. Na szczęście u mnie nie była maci, tak jak i ja, skończyła początkowe nauczanie. Ja naraz pracowała klasny podręcznik litarynka do drugiego klasa. Tak że ja już jakby troszkę miała czym korzystać. Główne to, że zaczęli faktycznie po czerzie, pomaleńku i inne szkoły przechodzić na nauczanie białoruskiej mowy z pierwszej klasy. Wiadomo, że same uroki to nie wszystko. I tak samo ja od razu wiedziała, że to trzeba jeszcze czymś innym zajmować tych dzieci. Temu na przykład dumka pro teatralny hurtok, pro teatralne zaniatki. No to tak samo bezumowna. Letnik ja narodził się tu. Pierwszy to był 2004 rok, Biała Wieża. Białostoccy rodzice w 2006 roku założyli Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego ABBA. Jak raz objednanie dało możliwość no, szmat czego robić. A kiedy to już taka organizacja, jaka jurydyczny status niejaki ma, tak? Zupełnie inna rozmowa. Dziękuję temu, że w 2006 roku baćki zarejestrowali objednanie. Poszła tak samo ta wydawiecka działalność. Scenarii zaniatka po białoruskiej mowie dla pierwsza klasa, tak praktykowania elementar do drugiego, podręcznik dla trzecia, czwarta, piąta, szósta klasa. Tak samo dyski z pieśniami, z teatralna hurtka, wielmi ważny dysk, na jakim spektakl oj dawno białoruskiej historii z Podlasza. Думаю, że to a mają prawa było. To jedna z ważniejszych podziei w moim życiu. Oj, dawno, dawno ja w rodu była, a deszcza ja dorożeń, derną zarosła, a deszcza ja dorożeń, derną zarosła. Mnie zdaje się, że to no, prawda, nasz taki pośpiech wielki, że my jako objednanie otrzymali od wszystkich, absolutnie od wszystkich organizacji dozwól, aby reprezentować всю białoruską mniejszość u tej temie nad strategią rozwoju oświaty białoruskiej u Polski. Ja z wielkiej przyjemnością wspominаю to, co zrobiła objednanie. ABBA zebrała białoruskie ośroddzie na tym, aby my sami spotkali się i po pierwsze sami porozmawiali, czego czekają od oświaty. Ta rozmowa była wielmi konstruktywna i przyjęli u jej udział tak dyrektorzy szkół, nastawniki, ale tak samo przedstawniki naszego ośrodka, osobnych organizacji. Думаю, że to historyczna, to wielmi ważny był moment i my byli główną taką organizacją, jaka wzięła na siebie ciężar pracy nad składaniem u jurydycznej niejkiej takiej sprawy, tak? Naprawdę my wypracowali sami z pełną strategią tego, jak chcemy, aby wyglądała oświata u Polski. U Polski jest polska oświata, jaka dozwala na nauczanie białoruskiej mowy, białoruskiej historii, nacjonalnej mniejszości i jeszcze niektórych elementów z tym związanych. Ja myślę, że to nie zawsze nawet przedstawniki osobnych szkół, gdzie wykładaje się białoruska mowa, przeczytali to i nie zauważyli tego, z czego można tam skorzystać. Subwencja w przypadku mniejszości narodowych jest liczona w oparciu o liczbę uczniów uczęszczających na język mniejszości. W naszym przypadku, w przypadku gminy Czyże, subwencja wyliczona na rok bieżący to kwota ponad 2 milionów złotych. Z czego okazuje się, że subwencja, część subwencji liczona na mniejszość narodową to jest kwota ponad 800 tysięcy. Procentowo jest to 38% tej ogólnej kwoty. To znacząca część. Trudno sobie wyobrazić, abyśmy sobie radzili bez tej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na mniejszość narodową. Толькі пачаўся мой год,
функціонування едукації школаў гэта фундамент захавання тоеснасці. Школа нацыянальнай меншасці, значыцца школа, в якой усе вучні абнятыя навучаннем мовы, гэта таксама асяродак культуры. Гэта тая прастора, тое месца, дзе фактычна будуецца тоеснасць або захоўваецца тоеснасць, а не толькі перадаецца веданне і умеласці моўныя ці моўныя кампетэнцыі. Гэта далёка не ўсё. Мова гэта носьбіт культуры, ale nie tylko mowa nосьбітам kultury ёсць. Oddam tobie Jarowi, jak Faust twój pyszny adrescie. Jak wygląda sytuacja z nauczaniem języka białoruskiego na Podlasiu jesienią 2024 roku? Języka białoruskiego uczy się 2056 osób w 30 placówkach, w tym 115 dzieci w 2 przedszkolach, 1449 uczniów w 24 szkołach podstawowych i 492 uczniów w 4 liceach. Na ilość uczących się języka białoruskiego wpływa trudna sytuacja demograficzna regionu. Gminy wschodniego Podlasia należą do najszybciej wyludniających się w skali całego kraju. Sytuacji nie poprawi liczna po 2020 roku diaspora białoruska, gdyż język białoruski w szkołach Podlasia jest elementem podtrzymywania tożsamości i kultury mniejszości narodowej w Polsce. Inaczej mówiąc, żeby uczyć się białoruskiego, potrzebne jest polskie obywatelstwo. I przede wszystkim chęć do poznawania języka przodków, a z tym jest różnie. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Bronisława Tareszkiewicza, które obchodziło swoje 80-lecie, w 2024 roku do matury z języka białoruskiego przystąpiły 3 osoby.